Siemanko! W dzisiejszym odcinku wykonamy portfel do paska. Pasuje do niego standardowy pasek o szerokości w okolicach 40 mm. Całość zapinana jest na dwie napy. Do wewnątrz wejdą nam karty, banknoty lub cokolwiek innego podobnego gabarytowo. Jeśli chcecie zobaczyć, jak go wykonać, to zapraszam Was do oglądania. Na początku prezentacja tego, co będziemy robili. Ten portfel akurat to jest mój prywatny. Ma już prawie 2 lata. Cały czas się bardzo dobrze trzyma. Przy projektowaniu go zależało mi najbardziej, żeby on był jak najniższy oraz jak najkrótszy. Ponieważ przeglądając podobne projekty, przeważnie te portfele są strasznie szerokie, strasznie długie, jakieś dodatkowe kieszonki mają w środku. Ta szlufka jest obszyta dodatkowym szwem, oprócz tego szwu, który jest po krawędzi. No wydaje mi się, że to są zbędne rzeczy. Tutaj ten jeden szw oddziela nam główną komorę od szlufki. No i to w zupełności wystarczy. To, co ma się zmieścić, w nim się mieści. Wykrój będzie się składał z dwóch części, czyli tył z klapką oraz środkowy element. Maksymalnie prosto i szybko. Każdy sobie bez problemu z tym poradzi. Ja zabieram się więc za wycinanie, odrysowuję na brystolu, wyznaczam otwory i wycinamy już ze skóry. Mamy tutaj sporo prostych linii, więc wspomogę się linijką. Tutaj mam ponownie sporo różnych otworów, więc nie chciałbym, żeby mi się to poprzesuwało. Użyjemy kawałków taśmy dwustronnej. Tutaj będą otwory na szlufkę, wybijak 5 mm. Tutaj mamy otwory na napy. I standardowo przeszycie. Skórę mam roślinnie garbowaną licową 2 mm. Przyłożyłem mniej więcej wykroje, tak żeby sobie wyciąć odpowiedni kawałek. Mam odrysowane wszystko, więc pozostaje wyciąć. No i zabieramy się już powoli do konkretów. Teraz wycinamy. Standardowo sklejam dwie warstwy, więc tnę lekko pod skosem. Elementy ze skóry mam wycięte. Otwory też widać. Na tej drugiej części nie wyznaczałem już dziur, ponieważ po klejeniu zrobię je przez dwie warstwy. Ale jeśli ktoś by chciał wyznaczyć, wystarczy ten sam wykrój od tej części przyłożyć tu. One są identyczne, więc po prostu wyznaczamy otwory, no i można wybić to na dwóch osobnych częściach. Kolejnym etapem będzie sklejenie tego, tylko przed tym musimy wypolerować tą krawędź, ponieważ tu już nie będziemy mogli wrócić, oraz zamontować dolne części napy. Teraz montujemy dolną część napy. Tutaj będzie szła noga. Będzie całkowicie płasko. No i na to montujemy ten element. Więc wciskamy go w górną część muldy.
Mamy zamocowane. Nic nam się tu nie kręci. Więc teraz drugą. Druga też. Sprawdzam, czy odpowiednio zaciśnięte. Nic nam się nie obraca, więc jest ok. Od spodu też płasko. Wypolerowałem górną krawędź kieszonki, a także narożniki, krawędź całej klapki, no i drugi narożnik także. Więc do klejenia już mamy wszystko przygotowane. Pozostaje nam tylko skleić całość, ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, musimy wyznaczyć sobie na odwrocie mniej więcej jak idzie szef oraz na tej części, po to żeby wiedzieć gdzie nałożyć klej, bo tutaj musimy mieć całą tą powierzchnię sklejoną, gdzie będzie otwór na szlufkę i ten podwójny szef. Także musimy to sobie mniej więcej wyznaczyć. Zrobiłem tylko 2 otwory. Wyznaczę linię, do której mam nakładać klej. I tu będę wiedział, że muszę do tej linii. Nawet ją trochę pokryję, bo to jest linia szwu, więc kawałek też może być więcej sklejone. Tak samo tu. Mniej więcej po prostu, żebyśmy tylko znali ten wymiar. Mam wyznaczone linie, do której będę nakładał klej oraz po krawędziach, oprócz tylko tej górnej, gdzie będziemy mieli krawędź kieszeni. Klej nałożony, zdążył także już przeschnąć. Powinno być teraz dobrze widać, w jakich miejscach i w jakiej ilości jest nałożone. Więc teraz przyklejamy. Standardowo, bardzo powoli. Wygląda to dobrze, więc teraz dociskamy. Poczekamy teraz, aż klej przeschnie i zabieramy się za szlifowanie krawędzi. Mam sklejone, klej już mi przeschnął, także zabieram się za wykończenie krawędzi. Użyję tokonole, przydadzą się pilniczki oraz gładzik. Z grubsza zeszlifuję tylko nadmiar, który mi wystaje. Teraz nakładam tokonole i póki jest jeszcze mokre, szlifuję pilnikiem. A zrobi się taka biała warstwa. Identycznie robię każdy bok. No i później z kolejnym pilnikiem drobniejszym tak samo. Smaruję tokonole i póki mokre, docieram pilnikiem. Krawędzie wypolerowane, także już mamy całość zrobioną, jeśli chodzi o krawędzie. Zajmiemy się teraz zrobieniem otworów na szlufkę, czyli w tych punktach wybijemy dziurkaczem piątką po jednej dziurze. Ja użyję do tego napownicy z zamontowanym dziurkaczem.
Dlatego, żebym miał pionowo wykonany ten otwór. Z ręki to różnie bywa. Podobnie jak z ręcznym dziurkaczem. Tu także przykładam, sprawdzam. Podkładam też osobną skórę pod spód, żebym miał porządnie przecięte na wylot. Jak to wygląda? Otwory mamy wybite. Teraz połączę je liniami od krawędzi do krawędzi, tak żebym wiedział, w którym miejscu ciąć. Zrobię to także na odwrocie. Linie wyznaczone. Z tyłu także. Więc zabieramy się za cięcie. Tutaj trzeba się mocno skupić, żeby nie zniszczyć naszej dotychczasowej pracy. Szlówki mam zrobione. Teraz wyszlifuję krawędzie w środku, sfazuję je, no i lekko przepoleruję w miarę możliwości. Teraz musimy przepolerować ten kanałek, więc użyję patyczka do uszu, tak żeby nabrać trochę to konole. I teraz musimy wsmarować to w krawędź. I naszym gładzikiem, samym czubkiem musimy starać się wypolerować wewnątrz. Musimy się starać uzyskać jak najlepszą krawędź. Najgorszy element całej pracy mamy wykonany, czyli kanałek w tej szlówce. Może ktoś będzie miał taki dziurkacz, jeśli zajmuje się paskami, no ale da się to wykonać właśnie innymi metodami, poprzez zrobienie otworów i połączenie ich. Także pozostało nam tylko nabić tutaj górne części napy, no i wykonać szef. Także zabieramy się teraz właśnie za zakończenie nap, dziurki pod napy. I montujemy napy. Napy przymocowane, więc pozostaje nam tylko zrobienie otworów, no i przeszycie. Przechodzimy więc teraz do tego etapu. Będę szył to jedną nicią, więc zacznę robić otwory tak jakbym szył. Czyli od tego, tu i naokoło i tak samo zakończymy. Więc zaczynam od tego otworu.
Robiąc otwory na maszynie, nie dojeżdżam do ostatniego otworu w linii, tylko właśnie zaczynam nową linię od tego otworu, który zostawiłem. Otwory zrobione, po drugiej stronie też wygląda to równo. Więc teraz dobieramy długość nitki. Przykładam, tak żeby odmierzyć obwód. I to co wyszło razy 5. Razy 5 i kawałek. Dla pewności. Zaczynam szycie. Kawałek wcześniej, tak żeby zaryglować. Szef skończony. Teraz pozostało sklepanie. Można było zacząć tutaj od tego dolnego oczka. Ono jest symetryczne. Czyli jeśli ktoś będzie chciał sobie zacząć szef od tego, no to też mu tutaj wyjdzie w pełni prosto. Ja akurat zacząłem od tego wyżej. Na początku rygiel, na końcu. Także mamy skończone. Teraz będziemy zamykać. Że jest to naprawdę dość wąskie. Po zamknięciu ma około 7,5 cm. Więc patrząc, że pasek od spodni ma 4, no to bardzo minimalnie będzie wystawało poza obrys tego paska. Są właśnie takie portfeliki, które mają nawet 9 czy 10 cm, bo tu są jakieś dodatkowe jeszcze kieszonki wszyte. No i ta bryła jest bardzo szeroka. No moim zdaniem średnio to wygląda na pasku. A tutaj mamy bardzo wąski portfelik. No i na końcu trzeba to zabezpieczyć. Ja chyba użyję pasty czarnej. Tak jak było w tym. Będę miał zapasowy. Tutaj ta szlufka fajnie się odgięła podczas noszenia. Także zajmiemy się teraz wykończeniem tej skóry. No i będzie już skończone. Kawałek papieru, rękawiczki, pasta, brudna szmatka od pasty. Można palcem, można szmatką. Tutaj tak mniej dokładnie. Lekko wewnątrz kieszonki, żeby się nie odcinało.
krawędzie. Odstawimy na chwilkę, na parę minut i zetrzemy nadmiar. Później szczotka i polerka. Ścieramy. Przyda nam się teraz szczotka, żeby głównie powygarniać z okolic szwu. No i teraz czysta szmatka do wypolerowania, do czysta. Możemy jeszcze rozepchać tą kieszonkę tu przy krawędziach. Tak to się końcowo prezentuje. No i skończone. Nasz kolejny projekt ze skóry naturalnej skończony. Wykrój na ten portfelik dostępny jest na moim sklepie, więc serdecznie zapraszam Was na zakupy. No a na dzisiaj to by było już wszystko. Jeśli się Wam podobało, zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu i trzymajcie się. Cześć!